Partnerem naszego kanału jest biuro podróży Hey Holiday. Dziękujemy za wsparcie i serdecznie polecamy. Czekamy na Gletscher Express, czyli podziemną kolejkę, która prowadzi przez tunel wydrożony w skale o długości prawie 4 km. Trasa trwa 8 minut i to świetny sposób, aby przedostać się z doliny na lodowiec. Nieźle zasuwa ten pociąg. Na lodowcu za 2 euro możecie wynająć sobie taką szafkę i zdeponować buty i narty. Jesteśmy na lodowcu Pitstal, a warunki są idealne. -4 stopnie, lekki wiaterek i piękne słoneczko. Ale zobaczymy, jak będzie później, bo warunki na lodowcach lubią się zmieniać. Wjeżdżamy gondolą Wildspitze z wysokości 2840 metrów na najwyższy punkt w ośrodku. W tym ośrodku mamy 40 km tras, z czego 8 km tras niebieskich, 30 km tras czerwonych i 2 km tras czarnych. Całość obsługuje 7 wyciągów, z czego 1 kolejka torowa, 2 gondole, 1 kanapa, 2 orczyki i 1 taśma. Jesteśmy w kawiarni 3440, która wzięła swoją nazwę od wysokości, na której się znajduje. Jestem na najwyższym punkcie na lodowcu, na wysokości 3440 metrów nad poziomem morza. Jest to również najwyżej położone miejsce dostępne dla narciarzy w Austrii. Trochę hula tu wiatr, a za mną, trochę za chmurami, widać szczyt Wildspitze, czyli drugi najwyższy szczyt w Austrii. Zjeżdżamy teraz z samej góry do centralnego punktu ośrodka czerwoną 28. Alternatywnie możecie też zjechać trasą czarną. Przy centralnym punkcie ośrodka jest najwięcej atrakcji dla dzieci. Funline, taśma, orczyki i łagodne niebieskie stoki o różnej długości.
Znajduje się tu jeden z najdłuższych orczyków w całej Austrii, którym wjadę. Z orczyka prowadzą 3 równoległe trasy. Niebieska 20, czerwona 21 oraz Waveline, a ja wybieram ten ostatni. Popatrzcie, ile tu paneli słonecznych! To wszystko świadczy o ekologicznym podejściu w ośrodku. Obok restauracji Krystal jest fajna atrakcja dla dzieci, czyli pontony. No to ruszamy. Jedną z atrakcji w ośrodku jest mały fanslope. No to jedziemy. Z uwagi na fakt, że jest to najwyżej położony ośrodek narciarski w Austrii, to sezon zaczyna się tu wcześnie i kończy późno. Dlatego jest to popularne miejsce treningowe dla kadr narodowych z całego świata. Przygotowują się do różnego rodzaju zawodów. Wszystkie trasy w tym ośrodku leżą powyżej 2,5 tysiąca metrów, dlatego nie ma tu lasów. Przy ładnej pogodzie są tu piękne widoki, ale przy gorszych warunkach orientacja w terenie może być utrudniona. Jeżeli wjedziecie gondolą Mittelberger Bahn, a potem zjedziecie czerwoną trasą numer 36, to macie mnóstwo atrakcji. Snowpark o 3 poziomach trudności: Funline, Waveline i Family Cross. Niestety Family Cross był zamknięty, więc nie udało się go spróbować, ale za to pojechaliśmy Snowparkiem i Wavelinem. Niestety zerwał się wiatr na lodowcu i zamknęli gondolę.
mieliśmy szczęście, bo w ostatnim momencie mogliśmy tam wjechać na snowpark i na waveline. Jesteśmy nie pierwszy raz na Pitstalu i bardzo lubimy ten ośrodek. Pod warunkiem, że jest słońce i nie ma wiatru. Tak było, jak przyjechaliśmy. Ale później warunki się zmieniły. Była mgła, duży wiatr i przestało być tak przyjemnie. Na lodowcu i na takiej wysokości zmiany pogody są częstsze. Jest to super ośrodek dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy, w tym dla rodzin z dziećmi. Są łagodne stoki dla uczących się, są niebieskie trasy, jak i szerokie czerwone. Jest tu też dużo atrakcji dla dzieci w różnym wieku. Mimo wysokiego sezonu nie ma tu wcale tak dużo ludzi, ani kolejek do wyciągu. Pamiętajcie też o Riflze, szczególnie jeżeli szukacie trudniejszych tras. Riflze i Pitstal razem to 66 km tras o każdym stopniu trudności. Jeżeli lubicie nasze filmiki, to dajcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w następnym ośrodku!